Witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj drugie golenie. Czym? Maszynką, którą już ostatnio prezentowaliśmy. To jest nowość, jeżeli chodzi o stajnię maszynek The Godfellas Smile. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, zapraszam. Tu jest prezentacja całościowa maszynki, a my dzisiaj chcemy odkryć jej drugie oblicze. Czemu? Bo waga ma dwie możliwości. Szala się przechyliła ostatnio na czarną ze stron, czyli tą bardziej agresywną, zdecydowaną i mocną. I The Godfellas Smile Libra, dokładnie tak, bo to właśnie jest bohaterka jedna z dwóch dzisiejszego golenia, pokazała ostatnio, że świetnie goli, efektywnie goli. Pierwsze dwa przejścia, taka średnia z aspiracjami do agresywnej. Na trzecim przejściu już pokazała ząbek. Czemu? Bo już nie było praktycznie co golić i skóra wtedy poczuła jej charakter. Ale ja chcę zobaczyć jej oblicze normalne, spokojne. Ja już zobaczyłem, że ona potrafi dosyć być naprawdę taka charakterna, a teraz chcę jej spokojne oblicze zobaczyć i taką właśnie płytkę, czyli bez ząbków dzisiaj zapraszamy, bo z ząbkami, pamiętamy, jest do góry. To jest agresywniejsza wersja, bez ząbków jest ta spokojniejsza. Więc rozkręcamy, przypominam, czteroczęściową maszynkę i pakujemy do niej sprzęt zwany blaszką, zwaną żyletką, czyli co? Persona Platinum, bo to jest nasza maszynka, żyletka testowa. I ta też żyleteczka wyciągamy z dyspensera 10-sztukowego. Dzisiaj kolejna, nie wiem ile tam jeszcze zostało, oby jak najwięcej. Nówka sztuka, nieśmigana, bez żadnego przebiegu. I o to chodzi. Przypominam, dla zapominalskich Persona Platinum Chrome. Tutaj mamy dwuczęściową powłokę, jeżeli chodzi o te żyletki. Słuchajcie, cała konstrukcja i logika tej maszynki na poprzednim filmie. Nie będę już się powtarzał, co nie zmienia faktu, że tak, 4 części. Pierwsza rzecz, czapka, podłużne piny, bardzo ładnie wykonana. Wszystko tu się zgadza. Druga konfekcja, tutaj płytka dociskająca nam pięknie żyletkę, przez co ona tak pięknie jest trzymana i w tym momencie wszystko się tutaj zgadza. I ostatnia kwestia, grzebień. Zamknięty gładką częścią do góry, dokręcamy rączką i wszystko pięknie siedzi. Maszynka wykonana absolutnie na wysoki połysk z niesamowitą precyzją. Moim zdaniem bardzo ładna. Ale to kwestia gustu, jak w życiu. Jeden lubi blondynki, trzeci rude, czwarty brunetki, a piąty łyse. Więc ogólnie rzecz biorąc, kwestia jest następująca. Moim zdaniem jest dobrze, jest bardzo dobrze, a poziom, jaki tutaj prezentuje The Godfellas Smile, dzieje się. Słuchajcie, grzejemy sprzęt, już taka mniej agresywna, słuchajcie, jeżeli tą gładką powierzchnię do góry pokazujemy, do wody, ciepły. To jest pierwsza kwestia. I teraz tak, dzięki Przemkowi, który nam przedłożył tutaj tą maszynkę do testów, mamy jeszcze jedną rzecz, którą dostaliśmy od Przemka na testy i to jest naprawdę świetna sprawa, bo po pierwsze trafił w moje gusta, po drugie trafił całkowicie, jeżeli chodzi o logikę zapachową w moje gusta, a po trzecie jest to produkt dziewiczy, nigdy nie otwierany. Postanowił Przemek zdecydować, że my na kanale to zrobimy. A co to jest? Stirling Ozark Mountain. Dokładnie tak. Piękny zestaw, genialny zestaw. Zawsze chciałem go posmakować, ale dzisiaj pić nie będziemy, jeść też nie będziemy, za to będziemy się golić. To jest pierwsza z tych takich, bo jest jeszcze jedna, którą zobaczycie niedługo na kanale, z tych takich naprawdę bardzo blisko natury, jeżeli chodzi o kwestie bazy mydeł Stirlinga. Co tutaj mamy? Tutaj mamy trochę odbiegamy wizualnością. Nie jest klasyka gatunku, jeżeli chodzi o Stirlinga. Tu są grafiki. To są niektóre mydła, bardzo rzadko, ale się zdarzają. W stajni Stirlinga mają właśnie grafikę. Co tu mamy? Pięknego ptaszka, domek przy lesie, z górami w tle, zachód słońca, mgła, która się zaczyna wieczorem po przeróżnych terenach zielonych rozchodzić i Ozark, czyli taki niby drewniany, wybity też gwoździami napis, czyli jednym słowem domek blisko natury z drewna. Witamy Snowiego, a raczej u Snowiego. Co nie zmienia faktu, że ja w górach
nie mieszkam. Reszta wszystko się zgadza. Tych ptaszków mam tu od groma, zachody słońca przepiękne. Jak ktoś jeszcze nie widział, zapraszam na Instagrama. Tam wszystko jest czarno na białym pokazane, a dokładnie w przecudnych kolorach, bo jak zachodzi słońce, to jest ogień z nieba czasem. Słuchajcie, Small But Shave Soap, czyli jednym słowem Stirling Soap Company, bo takie są tutaj właśnie nasze opisy. Tutaj naprawdę nic się nie zmienia, jeżeli chodzi o masło shea, lanolinę i co? I banan na twarzy, czyli tallow, czyli to, z czego jest znany Stirling. I zielone opakowanie. Żółty kolor wskazuje nam, że będzie to z tych świeższych i spokojniejszych zapachów. Nie będzie tutaj nas tłukło po nosie. A żeby Wam udowodnić, że kolega Przemysław, dziękuję Ci bardzo Przemku, postanowił nam tutaj rozdziewiczyć wspólnie i pozwolić rozdziewiczyć to mydło na kanale. Zobaczcie, pełny tygielek tutaj fabryczny. I już buchnęło. No w końcu Stirlinga mamy, prawda? Powiem Wam, jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Jest iglasto. Według producenta jodła i sosna. I tu bym się zgodził. Ale jest jeszcze coś. Jest to albo taka mokra trawa, ale bardziej chyba mokry mech. Wiecie co? Tutaj jest zdjęcie i grafika, która pokazuje zachód słońca. Ale moim zdaniem jest inaczej. Jeżeli ktoś obcuje z naturą bardzo blisko i jest taki specyficzny moment, w momencie, gdy nie jesteś z miasta albo nie mieszkasz w mieście, gdzie jedynym specyficznym momentem jest smród spalin i tutaj nie. Blisko natury, w momencie, gdy jest czerwiec, lipiec, są bardzo duże upały. I po tych upałach wieczorem natura odpuszcza, natura odreagowuje. Wtedy absolutnie wszystkie rośliny wieczorem tuż przed zmierzchem atakują zapachem. Jest taki skrajnie bardziej agresywny niż normalnie. I powiem szczerze, czuję właśnie to szaleństwo zapachowych zielonych nut. Ja osobiście na działce mam oprócz owocowych drzew bardzo dużo iglaków. Mam sosnę czarną, mam świerki, mam sosny, te jodły nie mam, ale jest podobnie. Jest bardzo podobnie, czyli tu jeszcze podobno jest kolońskość według producenta. Ja go nie czuję, ale tu jest właśnie iglaki i ten zielony mech. Mchu mam dużo na działce, więc jest to podobny zapach. Wybucha po prostu ten zapach taki zielony wymieszany z iglakami i tutaj go czuję. Jest bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie i bardzo fajnie. Co po goleniu to po goleniu, ale już widzieliście. Słuchajcie, jeżeli chodzi o kwestię czym dzisiaj, no to jeżeli blisko natury, drewienko, The Godfella Smile, no musi być drewniana miseczka. Jeżeli chodzi o blisko natury, zrzut, bo już się moczy, Smok Sock Owners Club, czyli wisienka. Tu jest akurat drewno wiśnia plus dzikus, czyli knot z naturalnego włosia dzik. Co robimy? Nie gadamy, golimy, wyrabiamy się. Słuchajcie, bierzemy łopatę. Łopata musi być. Bierzemy porcję Stirlinga, potężne ilości nie muszą być brane. Czemu? Bo jest niesamowita wydajność. I przekładamy do tak zwanej miseczki. Klei się niesamowicie. Bardzo świeżutki produkt. Podejrzewam, że ledwo zdjęty z półki sklepowej. I tak to wygląda. Bardzo tłusto, bardzo świeżutko i bardzo zapachowo. W końcu Stirling. Słuchajcie, ręce mamy całe ufafrane od mydła, więc sobie pozwolicie troszkę tutaj wyczyszczę. Słuchajcie, no co Wam będę mówił? Jak zobaczyłem ozarka, bo jest jeszcze jeden, też taki bardzo blisko natury, to powiedziałem, muszę go poczuć, chociaż raz na twarzy. No i Przemysław postanowił, musisz, to masz. Słuchajcie, ten pędzelek już nieraz był prezentowany na kanale, czyli Semouk, czyli firma, która bezdyskusyjnie wie, jak pędzle robić i tutaj nie ma żadnego strachu, żadnego ręku, żadnego przerażenia, bo on zrobi robotę. I to lubię, wiecie co? Ten moment pierwszy, jeżeli chodzi o Stirlinga, zaczynasz wyrabiać i to mydło po prostu pracuje. Jeżeli myślisz, że zapach był tylko i wyłącznie w tyglu, nie. Tutaj też się zaczyna dziać. Więc my tutaj kręcimy śnieżno-białą pianę, bo taka wyjdzie, taka musi wyjść. Delektujemy się tą niesamowicie zieloną kompozycją
z nut zapachowych. Genialne. Genialne. Już po zapachu wiedziałem, po grafice, że będzie dobrze. Oj, będzie dobrze. Iglaki i zielone mchy. Wszystko wymieszane. Jest pięknie. Słuchajcie, a propos The Godfellas My Libra. Niesamowicie dużo komentarzy. Od skrajnie pozytywnych po skrajnie negatywne. Czemu? A dokładnie kontrowersyjne, może tak krytyczne. Słuchajcie, ja, jeżeli mogę się ustosunkować, każdemu odpisuję, bo wiecie dobrze, ja na każdy komentarz odpisuję, co nie zmienia faktu, że pomyślałem sobie, że na wizji też sobie powiemy parę słów. Libra, znacie moje uwielbienie do The Godfellas Smile. I jeżeli chodzi o kosmetyki, na pewno jeżeli chodzi o maszynki, nawet jeżeli chodzi o miseczkę. Świetną robotę Włosi robią na rynku europejskim, jeżeli chodzi o tradycyjne golenie. Ostatnie bardzo fajne maszynki się pojawiały na rynku i powiem Wam szczerze, z tradycyjnym goleniem jest jak z życiem. Jak już myślisz, że jest fajnie, jak już myślisz, że już wszystko wiesz, że już ogarnąłeś umysłem swoją codzienność, to zdarzy się coś w danym momencie, niestety w życiu też, że wywali Ci światopogląd do góry nogami w najgorszym słowa znaczeniu, ale też może w najlepszym słowa znaczeniu. I jak to się mówi, nic już w tym momencie nie jest takie samo. I tak samo jest w tradycyjnym goleniu. W momencie, gdy nagle sobie stworzysz swój pogląd sytuacyjny, jeżeli chodzi o na przykład The Godfellas Smile. Ja taki miałem. Mam bajonetkę w swojej kolekcji, mam syntezji w swojej kolekcji i mówię już po takiej syntezji, no co można innego wymyślić? I zobaczcie, jak to życie się łączy podobnie jak z tradycyjnym goleniem. Wjeżdża The Godfellas Smile z taką Librą i co? No i dzieje się. Z faktu takiego, że naprawdę użyłem ostatnio tytułu trochę takiego pytanie retoryczne, pytanie do Was, pytanie sytuacyjne. Czy The Godfellas Smile jest nową królową? Oczywiście, że nie, jeżeli chodzi o tradycyjne golenie, bo na królową to sobie trzeba zasłużyć. I to nie na zasadzie jestem. No nie. Co z tego, że jesteś? Pokaż coś, udowodnij coś i wtedy będziesz królową, a nie tylko jestem. Być to sobie każdy może. Ale można wejść z przytupem. I moim zdaniem Libra weszła z przytupem, jeżeli chodzi o kwestię zaistnienia swojej obecności. Owszem, jedni lubią regulowane maszynki, drudzy nie. Jedni lubią regulowane w formie możliwości płytek, tak jak na przykład właśnie ma Libra czy Rockwell, inni nie. Ja, tak jak Wam mówiłem i na filmie, i w komentarzach, uwielbiam mieć wybór. Nigdy nie wiem, kiedy będę chciał agresywniejszą wersję danej maszynki, a jeżeli akurat taka głowica mi pasuje, no to tym bardziej jest to świetnie, że mogę czy na głowie, czy na twarzy, czy z mniejszym zarostem, czy z większym zarostem. Dzisiaj akurat nie mamy jakiegoś potężnego, odkryć spokojniejszą, czy agresywniejszą wersję tej maszynki. Ale jeżeli chodzi o kwestię ceny, tak, 800 zł, jak mam być szczery, nikomu nie zaglądam w portfel, każdy ma swój i jest to jego świętość. Co nie zmienia faktu, że no, nie jest to mało, powiem szczerze. No, 800 zł tam bez 2-3 zł to jest no, konkretny pieniądz. Owszem, znam droższe maszynki, no ale ta jest też nie z tych tańszych, więc to już jest kwestia indywidualna. Na pewno nie nazwałbym, tak jak przeczytałem jeden komentarz, że to jest kupa złomu. No nie. Tutaj jest stanowcze weto z mojej strony. Ktoś sobie zadał trud, ktoś sobie ewidentnie zadał trud, jeżeli chodzi o kwestię stworzenia tej maszynki. Wymyślił koncepcję, której inni nie wymyślili, jeżeli chodzi o spasowanie głowicy. Coś nowego, coś ciekawego, coś co działa przede wszystkim moim zdaniem, bo usztywnia nam pięknie tak zwane ostrze, a przy okazji możemy mieć dwie koncepcje goleniowe w jednym. Więc tutaj jest, ja osobiście szanuję. Nigdy nie robię czegoś takiego, że maszynka jest totalnie dno. Nawet jeżeli wiecie, te klony i tak dalej, i nawet jeżeli jestem krytyczny wobec maszynki, no to każda maszynka ma swojego golącego się albo nie. I ta dana maszynka po prostu może być nie dla Ciebie. No ale ktoś sobie zadał trud i nie zżynkę jakąś z czegoś, tylko tu jest nowa, całkowicie nowa koncepcja, jeżeli chodzi o produkcję maszynki, jeżeli chodzi o głowicę, jeżeli chodzi o projekt
I szczerze, ona może nie, on nawet jeżeli nie dogoli dzisiaj rewelacyjnie, mogła ostatnio nie dogolić, chociaż mnie urzekła, to nadal będę miał szacunek, bo ktoś sobie zadał dużo trudu, żeby ją stworzyć. I to powinniśmy zaakceptować. I nawet jeżeli wiecie dobrze, na moim kanale były maszynki, które mi osobiście w ogóle nie pasowały, to może ktoś, i zawsze sygnalizuje, jednak znajdzie dla siebie swoje preferencje i ta maszynka spełni jego oczekiwania. Więc weźmy to zawsze pod uwagę, że ktoś tutaj jednak zadał sobie dużo pracy, żeby taką maszynkę stworzyć i ktoś rozwija naszą pasję, jeżeli chodzi o tradycyjne golenie. I w tym wypadku jest to firma The Godfellas Smile. Więc tak, Black Lady, czyli 6S. Ja wiem, czy może się czuć zagrożona? Nie wiem. Na razie jest to pożyczone. Co nie zmienia faktu, że przychodzi ten moment w życiu każdego golącego się, że jeżeli już wiesz, że wiesz wszystko, wjeżdża jeden mały detal i zmienia wszystko. Słuchajcie, czy tak dzisiaj będzie? Nie wiem, ale chciałbym się tego pozbyć. To po pierwsze, a po drugie zobaczyć właśnie całościowo, odpowiedzieć sobie na to pytanie, jaka ta libra jest do końca, jaka ta waga jest do końca i ta biała szala, co nam pokaże. Tak, na następnym goleniu, tak jak Snowy obiecał, jak Snowy mówi, to tak jest, będziemy librę zapraszać na głowę. Zobaczcie. Dla spostrzegawczych już widzicie, że jeżeli na głowie jest za dużo, nadal, chociaż nie jeden powiedział, tam nic prawie nie ma, no jest za dużo, to będziemy to usuwać wspólnie, jeżeli chodzi o kwestię kamery, ale ja muszę mieć punkt odniesienia i punktem odniesienia będzie dzisiejsze golenie na twarzy. Słuchajcie, koniec gadania, jest pięknie, jest świecąco, jest niesamowicie, zobaczcie, jest gęsto, tutaj wszystko się trzyma, ultra trzyma pędzla, bo że smok robi robotę. To jest oczywiste. Stirling robi robotę. To jest bezdyskusyjne. Pytanie, czy Libra zrobi dzisiaj robotę. Ja tak się nagadał, że w kranie zastygło. Normalnie zimna woda. Teraz już cieplejsze. Acz wrzątku nie preferuję. Ale każdy niech się goli tak jak lubi. Ważne, żeby przygotować zarost, zmoczyć zarost i zaprosić to piękne mydło Stirlinga na twarz. Słuchajcie, jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Bardzo, bardzo, bardzo. I ten zapach, słuchajcie, uwielbiam ten moment, jak Stirling mi chodzi po łazience. On będzie jeszcze ze mną bardzo długo, ale to jest właśnie ten poziom zapachu, który mnie osobiście urzeka. Sami dobrze wiecie, a to jest indywidualne, że Snowy akurat lubi wiedzieć, czym się goli. Nie coś tam pod nosem szmera, tylko niech się dzieje, niech jest mocno, niech jest tak, że ja wiem po prostu, o co chodzi. Jakby piana dzisiaj latała, ptaszki, góry, te sprawy. Dzisiaj nie trzeba wymyślać. Dzisiaj jest wszystko jasne. Ależ ta piana jest genialna. Za to lubię Stirlingi, za ten balans, za te wszystkie jego parametry. Owszem, dla jasności mamy świetnych producentów, nawet w Polsce i w Europie. I chyba też będzie trzeba poodkrywać ich trochę. Nawet jednego producenta sobie upatrzyłem, europejskiego, ale to z czasem. Dzisiaj Stirling. A Stirling, jeżeli rozmawiamy o mydłach zza oceanu, no, moje ulubione. Acz inne też są niezłe, ale Stirling to jest Stirling. Tutaj wszystko się zgadza. Bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. Ostatnio jeden z moich widzów i subskrybentów i kolegów z forum zapytał właśnie o Sog i Torgę. Torga podobno troszkę sztywniejsza. Tak, troszkę jest, bo sam knot w Simuk Owner Club jest wyższy po prostu, ale to włosie też jest takie, że troszkę bardziej jest rozłożyste, ale to nie robi różnicy, naprawdę nie robi. Świetny, delikatny, spokojny dzikus, który naprawdę jest tutaj czołóweczką, jeżeli chodzi o kwestię dziczyzny na europejskim rynku i producentów tak zwanych pędzli.
Więc kolego, czy Semołk, czy Zenit, czy nawet Omega, bez problemu. Ale jeżeli mówimy o Tordze, czy tak zwanym soku, to jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Ustalimy sobie granice, żeby sobie tych rubinków nie poprzycinać. I do roboty, Snowy. Bo tutaj Libra siedzi znudzona. Gada i gada. A ja bym chciała tu ogolić. On tylko gada i gada. Koniec gadania, jest golenie. Słuchajcie. Pierwsze przejście z włosem, łagodna płytka. Do roboty. 0,7 gap, o ile pamiętam. I 0,1 ekspozycja. Jeżeli bym coś pokręcił, tu się pojawi okienko. Jeżeli się nie pokręci, to się pojawi okienko, że dokładnie tak się zgadza. Tak czy siak, spokojna wersja tej maszynki. Co czuć od pierwszego przyłożenia? Absolutnie spokojnie pracuje sobie na twarzy i to dobrze. Bo w sumie taka ma być jej natura akurat w tym ustawieniu. Ale czy ona w swojej łagodnej koncepcji potrafi być na tyle skuteczna, jak jej bardziej zdecydowana natura? Zobaczymy zaraz. Po trzecim przejściu. Tu naprawdę wszystko pracuje. Niesamowicie. Bardzo mnie urzeka, wiecie, w tej maszynce utrzymanie ostrza. Cały czas na to będę mówił. Genialnie. Tu jest po prostu wszystko tak sztywno, tak genialnie spasowane, tak mocno. Ta dodatkowa płytka tutaj utrzymuje to ostrze, że przypomnijcie sobie Timelessa na przykład, czy Hensona, to też są maszynki oczywiście całkowicie inne koncepcyjnie od tego, ale tam też jest bardzo mocno trzymane na krawędzi właśnie, zaraz za ostrzem żyletka, przez co te maszynki świetnie pracują i ta właśnie też świetnie pracuje. A Stirling, no co wam będę mówił? Głowica po prostu płynie po skórze, no. Tak w skrócie. Płynie po skórze. Bardzo kulturalna, bardzo spokojna. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, łagodna wersja tej maszynki, bo już czuję pracę bardzo łagodną. Tutaj absolutnie nie ma żadnej problematycznej pracy żyletki, żadnego czucia żyletki takiego, że coś się dzieje, trzeba uważać. Nie, to jest po prostu spokojne, bezproblemowe golenie. I to już czuję od pierwszych chwil, jak ją przyłożyłem. Dla jasności, nie goliłem się nią wcześniej jeszcze. Z wami odkrywam tą maszynkę. Znaczy nie goliłem tą płytką. Jest dobrze, jest naprawdę. Ujej. Co ten Stirling wyprawia? Przemek, po prostu zrobiłeś mi dzień. Zrobiłeś mi dzień. Zrobiłeś mi golenie. I wiecie co? To jest fajne, że nawet jak dzień jest taki naprawdę no nie taki. Wszystko nie tak. Od samego początku do samego wieczora. To wieczorem, jak akurat tu z wami odpalam kamerę i bierzesz właśnie takie produkty jak Stirling, jak ten właśnie pędzelek pięknie pracujący właśnie na twarzy, czy bierzesz właśnie tak genialną maszynkę jak Libra i tak fajnie dobraną do mnie, dla jasności do mnie. Ty sprawdź, jaką lubisz sam. Tutaj za dużo nie pomogę. Żyletkę, czyli Prosena Platinum, która świetnie się dogaduje z większością maszynek, a na pewno z tą ślicznotką. To wiecie co, w tradycyjnym goleniu to jest fajne, że jeżeli ten dzień się po prostu nie klei, albo kopie ci od samego ranka i nie powiem gdzie, nawet między nogi, to jak golisz się, to od razu jest fajnie, jest spokojnie, wszystko gra. Po prostu jest ten moment dla ciebie, gdy wyłączasz wszystkie negatywne bodźce z zewnątrz, które po prostu sprzedały ci dzisiaj kopniaka
i skupiasz się tylko na tym, co jest przyjemne. I to uwielbiam w tradycyjnym goleniu i to Wam polecam, jeżeli jeszcze ktoś tego nie spróbował, że to nie jest czynność, to nie jest usuwanie zarostu, to jest ta taka celebra, ten moment wyłączenia się. Tu jest tyle zmiennych, tyle innych sytuacyjnie momentów od takiego smarkania pianką po twarzy i drapania się plastikiem, że po prostu ta wcześniej czynność staje się przyjemnym, jakże wyciszającym momentem dnia. Polecam. Drugie przejście w poprzek. Pięknie pracuje. Kultura, spokój. Niesamowicie. Naprawdę, rzeczywiście, słuchajcie, jak to waga czarno-biała. I tutaj też tak jest. To jakbym miał inną maszynkę w ręku. Dosłownie. Totalnie inną. Niby taka sama, a jednak inna. Nie będę Wam jeszcze mówił za dużo. Wiecie, że usnął go to na końcu. Mimo że przełożyliśmy płytki, to jednak funkcjonalność jest dokładnie na tym samym poziomie. No bo to w końcu jest tylko przełożona płytka i nam się charakterystyka zmieniła, jeżeli chodzi o głowicę trochę. Ale tak, tutaj wszystkie zakamarki, to wszystko tutaj jest tak bezproblemowe do odwiedzenia. Uwielbiam to w takich właśnie głowicach jak Syntezji, jak Bayonetta, jak właśnie Libra, że tutaj bezproblemowo. Po prostu lecisz i jest pięknie. Nie musisz się martwić. Tutaj jest pełna intuicyjność golenia i nie ma żadnych achów, ochów, że coś tutaj nie gra, coś tutaj trzeba kombinować, do czegoś się trzeba przyzwyczajać. Dzisiejsze golenie jest totalnie wyciszająco intuicyjne. Jakże przyjemne. Jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. Urzekam coraz bardziej. Gdyby tak jeszcze w Black Friday producent huknął 50% ceny, nie? Może jakiś taki apel wystosujemy? Co myślicie? To by grało. To by było wtedy już całkowicie idealnie zbalansowane. Słuchajcie, jest po prostu tafla. Jak jał i ten zapach, tak naprawdę blisko natury. Zielono mi, po prostu zielono mi. Piękny mech i piękne iglaki. Jest cudnie. Dzisiaj wiecie co? Jest tak przyjemnie i to jest tak genialne zestawienie, co tutaj się dzieje, że co wam mówię? Mówię wam to, że dzisiaj najlepiej to bym 7 przejść robił, ale po pierwsze zaśniecie oglądając, a po drugie moja skóra mi powie, chyba cię snowi. No. Także skończymy na 3 niestety, ale dzisiaj jest pięknie. Dzisiaj jest tak absolutnie wyciszająco. Co nie zmienia faktu, że myślałem dzisiaj od razu śmignąć głowę, ale wiecie co? Nie może mieć ta pani tak lekko. Damy jeszcze 1 dzień, niech trochę podrośnie i dopiero wtedy wyjdziemy z żyletką, a wy to zobaczycie na następnym filmie. A co? Nie ma, że lekko, nie? Niech się trochę postara, niech się wykaże, skoro ma miano być królową w rodzinie The Godfella Smile. 3 przejście pod włos. O. Śliskość Stirlinga, słuchajcie. Ale moletowanie zadziałało. Świetną po prostu powłokę robi to mydło. No tak, no po prostu tak. Wąs pod włos. Niesamowicie. Po ostatnim goleniu nią, powiem wam szczerze, wyrżnęła wszystko podskórnie do 3 pokolenia. I najbardziej zabawne, że ja później na drugi dzień szukam zaraz. Nie ma. Więc powiem wam szczerze, no ma talent Skubana, ma talent.
Pytanie, jaki talent ma dzisiejsze oblicze tej maszynki? Ja już coś powoli widzę. Wy pewnie też dla wprawnego oka. Ale werdykt końcowy na końcu. Tutaj. Tak. Dings. Dla jasności, nie zacięcie. To były jakieś tam... Zaczynają się ciepłe dni po prostu. Wiecie, że ta skóra nie lubi ciepłych dni. My wilki lubimy zimę. Jak jest za ciepło, a nawet takie 18 w słońcu to jest za ciepło. Później jak będzie 30, będziemy konać po prostu i modlić się o zimę, jak najszybszą. Co nie zmienia faktu, że dings ścięty. Coś tu rosło, nie zdążyło. Nie zdążyło. Powiem szczerze, jest niesamowicie. Ale sprawdźmy Red Alert. Reaktywna skóra Snowiego wszystko nam powie. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. No i tak będziemy ściągać. Dingsa, bo będzie nas tu wkurzał. Słuchajcie, koniec. Koniec. Tutaj tak, mikrozaciątko, tutaj dings. Ale i to, powiem wam szczerze, jest nieźle. Jest bardzo nieźle. Poziom śliskości, jeżeli chodzi o stylingo, czyli tego pierwszego podmiotu, jeżeli chodzi o nasz zestaw wiodącego w dniu dzisiejszym, jest niesamowity. No i tak będzie tu ciekł. Słuchajcie, jest dobrze, jest obłędnie dobrze. Po prostu uwielbiam stylingę za to. Ale za co jeszcze uwielbiam? Lecisz? Czy mam cię aunem postraszyć? Uwielbiam za to, że zapach zostaje na twarzy, to jest raz. Wiecie co? Nie będę się z nim cackał. Wycieczka do szafki. Sam chciałeś. Się doigrałeś, gościu. No niestety. Miało być tak bezproblemowo. I będzie. Aun, Osma, blok Aunu. Polecam każdemu, jeżeli macie właśnie takiego dingsa ściętego, albo maszynka jakaś taka agresywniejsza, chociaż tutaj nie ma mowy o żadnej agresji, ale o, będzie taki ciul próbował rosnąć, to trzeba go usunąć. Jak trzeba go usunąć i żyletka się po nim przejedzie, to po pierwsze zrobimy peeling, dokładnie go oskalpuje, a po drugie Aun wyciszy go po prostu. Widzicie? Już jest skrajnie lepiej. Dobra, słuchajcie, wracając do tematu, Stirling bezdyskusyjny. Ale jeżeli chodzi o kwestię czego? Libra. The Godfellas Smile. Libra. Słuchajcie, szkło, 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 czubek brody, szkło, żuchwy, szkło, schowaśki troszeczkę większe niż ostatnio przy agresywniejszej wersji, dół, rewelacja. Powiem wam szczerze, wow. Przy tym poziomie braku agresji, bo tak należy nazwać to ustawienie, to, co ona wyprawia na twarzy, jest niesamowite. Świetny poziom do golenia, absolutnie świetny. Tu wszystko się zgadza. Rewelacyjnie. Te dingsy w tej szczęce Snowiego cofną się zaraz tutaj i nie będzie po nich śladu, ale powiem szczerze, jest rewelacja. Każda inna powierzchnia wycięta. I co? I agresja nie goli. Nie musi być agresji, żeby świetnie się ogolić. Jeżeli maszynka potrafi, a Libra potrafi. Naprawdę. Niesamowicie. Jednym słowem, agresywniejsza wersja robi robotę, nie pyta się o zdanie. Spokojniejsza wersja robi robotę, rozczula, wycisza. I co? I na koniec jest efekt wow. Jednym słowem, świetna konstrukcja. Mamy już pełny komplet informacji, słuchajcie. Wykonanie, rewelacja. Koncepcja, moim zdaniem,
Naprawdę bardzo przemyślana, bardzo innowatorska, tu wszystko się zgadza. Efekt finalny, czy na tej płytce, bezdyskusyjny. Szyja troszeczkę tutaj jakieś pojedyncze mikrociapki, co nie zmienia faktu, że czas zaprosić Ozark Mountain Gina. I sam jestem ciekaw, co Amerykanie wymyślili, jeżeli chodzi o kwestię tego zapachu. Czy on jest dokładnie identyczny? Jeżeli chodzi o buteleczkę, klasyka gatunku, Stirling 100 ml, żółte paseczki, tak jak na mydle i tutaj jeszcze nie otwierane. Dokładnie tak. Przemysław postanowił tutaj, żebyśmy rozdziewiczali ten zestaw i tak też zrobimy. Nie będziemy się tutaj bali. Słuchajcie, polane normalnie pod korek, jak to się mówi, z pianką, chociaż tu pianki nie widać. I teraz budzimy Gina ze snu. Budź się, gościu, bo będziesz Patrzcie, jakie akwarium. Szaleństwo bąbelkowe i poszło. Pękło. Odkręcone. Ok. Przemek, już nowe nie jest. Sorry. No powiem wam. Kryza oczywiście, jak to w tak zwanych Stirlingach działa bez zarzutu. Zaraz krew wróci do stanu rzadkości, czyli sobie popłynie ze skóry. Czemu? Bo Amerykanie się nie boją dawać alkoholu i zapachu. I za to ich lubię. Co tu mamy? Słuchajcie. Wiecie co mamy? Jedna nuta doszła. Mamy te iglaki dalej. Mamy dalej ten mech. Ale to, co wam mówiłem, kolońskość, czyli delikatny gdzieś tam w tle cytrus, który spina nam wszystko w całość, w aftershave'ie jest. W mydle w ogóle go nie czuję. W mydle jest zielono, bardzo zielono. Jeżeli chodzi o aftershave, tak jest. Jest uzupełnienie, absolutne uzupełnienie tych wszystkich nut zapachowych zielonych kolońskością, czyli troszkę tej cytrusowości. Rewelacja. Dziękuję, Przemysławie. Niesamowity zestaw. Po prostu. Ozark Mountain. Jeżeli ktokolwiek się waha, a lubi zielone nuty zapachowe, tak, oczywiście, że tak. A jeżeli chodzi o Stirlinga, zawsze zdaję egzamin. Pytanie tylko i wyłącznie, jaki zapach? Słuchajcie, The Goodfellas My Libra, łagodna wersja, dała dzisiaj popis, tak jak wcześniej dała popis agresywnej wersji. Niesamowicie udana maszynka, moim zdaniem, świetnie, że jest na rynku. Ta cena troszeczkę jakby jeszcze mogła spaść, ale nie można mieć wszystkiego. Co nie zmienia faktu, wycenili koncepcję, wycenili wykonanie i wycenili efekt finalny. Kto im zabroni? Tak czy siak, rewelacyjne golenia daje. Czy zdaje egzaminy na głowie? Odpowiedzmy sobie na to pytanie wspólnie. Więc już Was zapraszam na następne golenie. Nie zmieniamy płytki, zostawiamy łagodnie, ale zmieniamy powierzchnię na taką jakąś twardszą i kolistą, jajowatą. Dziękuję Wam bardzo. Miłego popołudnia życzę. Już Was zapraszam na golenie głowy. Trzymajcie się. Cześć.